Witam Państwa, Wojciech Sienkiewicz, MFM TV. Dzisiaj przychodzimy do Was z nietypowym dosyć programem i chcielibyśmy Wam przedstawić projekt LYBA. Projekt LYBA, czyli Leaders of Youth Business Academy. A co w projekcie LYBA? 2 kraje, 2 miasta, 2 organizacje, 12 liderów, 9 inicjatyw, 9 teamów, 60 członków zespołów i kilkaset dni spotkań i warsztatów. I dlaczego LYBA nie brzmi po polsku? LYBA nie brzmi po polsku ze względu na to, że jest to projekt międzynarodowy z programu Erasmus+. Prowadzimy go z organizacją Alkoto z Węgier. Projekt LYBA powstał po to, aby zainicjować działanie młodzieży na rzecz społeczności, zainicjowanie jakiejś zmiany i nauczenie młodzieży, w jaki sposób podchodzić do biznesu i tak samo wykształcić młodzież, aby potrafiła trochę zarządzać w przyszłości biznesem i swoimi ludźmi. I co w związku z tym? Czego ta młodzież miała się nauczyć? Czego się nauczyła? No po pierwsze, młodzież miała sprawdzić, w czym są dobrzy i jak to wykorzystać. Również liderzy mieli sprawdzić siebie, no właśnie w tej liderskiej roli. Mieli nauczyć się myśleć biznesowo i także jak poprowadzić własny projekt. Mieli odkryć, co zrobić ze sobą na poziomie zawodowym. Ale czy im to wyszło? W sumie posłuchajcie, bo mam ich tutaj ze sobą dzisiaj w studiu. Powiedz nam, Emilia, tak naprawdę skąd ta nazwa? Skąd się tam wzięłaś, jak wpadłaś na ten pomysł? Nazwa Patrz Inaczej wiąże się z tym, że nasz projekt dotyczył pomocy dzieciom niepełnosprawnym, które tak naprawdę patrzą na świat inaczej i chciałyśmy razem z dziewczynami z naszej grupy pokazać, że warto by postawić się na miejscu tych dzieci i spojrzeć na świat trochę inaczej. I udało się Wam to w jakiś sposób uzyskać? Tak naprawdę niestety projekt nie wyszedł tak, jakbyśmy chciały przez sytuację epidemiologiczną w kraju, ale udało nam się dołączyć do festynu rodzinnego, który był organizowany w Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie i tak naprawdę wyszła bardzo fajna impreza, była wspaniała atmosfera, cudowne dzieciaki przyjechały, tak więc bardzo pozytywnie. Byłem z Wami w takim ośrodku w Biskupcu, gdzie odbywały się pewne szkolenia. Co to miało na celu? Czego się tam uczyłyście? Na początku na swoich osobnych spotkaniach razem z dziewczynami planowałyśmy, jakie zabawy mogłybyśmy przeprowadzić właśnie z dziećmi, po czym jechałyśmy do Biskupca, do ośrodka i razem z paniami terapeutkami, które tam pracowały, starałyśmy się wdrożyć te nasze zabawy w życie i sprawdzać tak naprawdę, jak to wyjdzie. Co wyciągnęłaś z tego właśnie w kwestii przyszłości? Zawsze w pewnym gronie potrzebny jest lider, a myślę, że w tym projekcie dobrze nauczyłam się tego, jak być liderem i jak być dobrym liderem i jak słuchać swojej grupy oraz jak ją prowadzić. I myślę, że na tych warsztatach naprawdę odkryłam to, kim jestem, jaka jestem, jakie mam wady oraz zalety. I co powiesz na przykład o swoich zaletach? Myślę, że jeżeli chcę, to potrafię się naprawdę bardzo zaangażować oraz jestem kreatywna i myślę, że właśnie w takich kryzysowych sytuacjach, których miałyśmy kilka na swojej drodze, potrafiłam szybko zaradzić i wymyśleć coś, co mogłoby zastąpić nam tak zwany plan A. I bardzo dobrze. Czy chciałabyś coś jeszcze przekazać naszym widzom? Bardzo Wam polecam wszystkim branie udziału w tym projekcie, ponieważ nie dość, że uczycie się tutaj, jak być dobrym liderem, odkrywacie siebie, poznajecie mnóstwo nowych ludzi i są to na pewno niezapomniane doświadczenia, coś, co nam zostaje na zawsze. I jak to w Erasmusie? Darmowe wyjazdy za granicę. No, dokładnie. To co? Dziękujemy i przechodzimy do następnej grupy. Coś już ma memy do montażu. Wingardium Leviosa! Aha, aha. Mamy kolejnego uczestnika. Tym razem jest to Szymon Dziergiewicz. Jego inicjatywa nazywała się Centrum Wolontariatu Młodzieżowego. Skąd się wziąłeś w tym projekcie? Co to za pomysł Centrum Wolontariatu Młodzieżowego? Przychodziłem, działałem tutaj w fundacji, pomagałem wolontarystycznie i się dowiedziałem, że tu robi się jakaś inicjatywa, taki projekt. Trochę mi zostało powiedziane o tym projekcie, zaciekawiłem się i postanowiłem wziąć w tym udział. I co dalej z Twoim pomysłem? W jaki sposób zdecydowałeś, co chcesz dokładnie robić? No to był dosyć ciężki i długi proces, bo naprawdę nie wiedziałem, co chcę zrobić, ale
tak postanowiłem po jakimś czasie, że takie jakby centrum wolontarystyczne, że zebrać trochę wolontariuszy, podnieść ich kwalifikacje. I jak podnieśliście swoje kwalifikacje, co wam się z tego udało zrobić? Kursy z kompetencji miękkich, jak radzenie sobie ze stresem, działanie w grupie, współpraca. No i też zrobiliśmy kurs z pierwszej pomocy, bo jednak jest fajnie mieć wykwalifikowaną osobę na jakimś evencie. Co wyobrażałeś sobie właśnie, kiedy już wymyśliłeś to, że chcesz właśnie zająć się tym wolontariatem? Czy miałeś jakieś trudności w znalezieniu ludzi? Znaczy no wyobrażam, to sobie zawsze się coś wielkiego wyobraża, to wyobrażałem sobie jakiś wielki pokój, w którym jest taka jakby siedziba główna, centrum dowodzące wolontariatu i tłum ludzi. Było trochę ciężej, bo nie było tego tłumu ludzi, ale udało się zebrać ekipę, która tak chętnie działa wolontarystycznie i teraz nawet przez wakacje razem działaliśmy, pomagaliśmy w zajęciach dla dzieciaków, animować im czas wolny. Co teraz robicie? Co udało się utrzymać? Teraz na przykład kontynuujemy jeden projekt, do którego się podłączyliśmy jako wolontariusze i pomagamy dzieciakom właśnie robić im zajęcia wyrównawcze. W sensie trochę mogą przyjść, się coś podpytać nas jako starszych, po prostu żebyśmy wytłumaczyli, czy pomogli się nauczyć. Co dało Ci ogólnie to całe działanie? No na pewno mamy już teraz doświadczenia trochę w zarządzaniu ludźmi, w zdobywaniu funduszy na swoje inicjatywy też. Jeśli projekt będzie miał kontynuację, czy chciałbyś coś powiedzieć dla ludzi, którzy właśnie nas oglądają? Jasne, jak najbardziej, że projekt jest bardzo rozwojowy, można rozwinąć siebie w sposób, w jaki się chce w sumie, ponieważ inicjatywa wychodzi od człowieka, także można pod swoje wymagania jakieś, jeżeli ktoś chce coś artystycznego zrobić, wolontarystycznego i wiele innych. Na przykład montaż, nauka montażu i inne takie Biznesy. biznesy. No, ale proszę budować imperium, co tak szybko? A, to dalej mamy Odkład- budować? no. O Jezu. A wiesz, że mam na to jeszcze 4 miesiące? Ej, w sumie prawda. Taki może być bunt. Imperium zatracenia. Mamy tutaj kolejnych liderów. Tym razem sytuacja jest o tyle ciekawa, że jest to projekt reaktywowany. Tutaj mamy nowych liderów. Teraz przekształciło się to w widowisko multimedialne. Przekształciło się to w Imperium Zatracenia, o czym już mogliście słyszeć na naszym fanpage'u. Konradzie, jaka jest Twoja funkcja? Co robisz w Imperium Zatracenia? Odgrywam pierwszoplanową rolę chłopaka, który ma problemy w domu, więcej nie mogę chyba zdradzić. Dopiero będzie na spektaklu. No i próbuję się odnaleźć. Jakie masz trudności w związku właśnie z odgrywaniem tej postaci? Na pewno muszę sobie wyobrazić te emocje i przenieść je na scenę, żeby właśnie było to naturalne i realistyczne. Weronika? Jestem częścią zespołu tanecznego, który tak jakby jest jednym z filarów sztuki i wszyscy jesteśmy tak jakby częścią tego wszystkiego i gdyby kogoś zabrakło, wszystko by się rozsypało. Czy jest to Wasze pierwsze doświadczenie sceniczne? Czy macie go trochę więcej? Ja, szczerze mówiąc, występowałem już wcześniej trochę na scenie u nas w CKIT. Przegląd Kasi Kowal, który był co roku organizowany. Ja jako takiego doświadczenia teatralnego nie posiadam, aczkolwiek taneczne, a i owszem. Wielokrotnie występowałyśmy z zespołem na scenie w CKIT, jeździmy po Polsce na zawody, więc nie ma takiej bariery przed zagraniem na scenie. Czy może chcielibyście wykonywać to w przyszłości? Chcielibyście się w tym profesjonalizować? No ja nawet zacząłem trochę kierunek studiów z tym związany, czyli emisja głosu, logopedia, gdzie właśnie mam mowę sceniczną, gdzie ćwiczę te właśnie umiejętności. Tutaj też ich nabyłem. Z aktorstwem może niespecjalnie. Tak naprawdę ciężko jest teraz cokolwiek planować, bo wszystko może się zmienić na pstryknięcie palca. Ale z tańcem jak najbardziej wiąże przyszłość. Konrad jako Paulo w spektaklu, czyli osoba dosyć dominująca. Jak pracujecie się z ludźmi? No na początku były tam pewne bariery, wszyscy się trochę blokowali, ale z biegiem czasu wszyscy się poznaliśmy bardziej i zaczęło się udawać, wszystkie sceny już poszły dalej. Czy chcielibyście powiedzieć coś do ludzi, którzy też mogliby uczestniczyć w przyszłości w takich projektach? Myślę, że bym na pewno polecił, bo to jest zawsze odkrywanie siebie. Warto czegoś spróbować i odkryć swoje nowe talenty. Nie? Zawsze warto zdobywać nowe doświadczenia, więc co za tym idzie, na pewno warto polecić takie przedsięwzięcie. Idziemy na ulicę. Dobra. Wychodzę. To też da. Ale niech raporty oddajcie! Nie? Ponownie idealne rozpoczęcie. Zmieniliśmy studio, zmieniliśmy gości, jesteśmy z TK Familią. Powiedzcie TK Familia, co wam się udało zdziałać? Kupić trochę sprzętu,
Zagraliśmy sobie kilka koncertów. Jak farmer, bo ciągle kosę siano. Weź się schować tą śmieszną marką. Ej halo, zadzwonił mi trapfon. Odbieram tam mena go przelane sianko. Co chcieliście uzyskać? Chcieliśmy po prostu sobie robić hip-hop i mamy trochę doświadczenia. No mi się udało na przykład zrobić kurs inżynierii dźwięku w akustyce i było świetnie. Skąd mam na to kwit pytają, widzą we mnie węża. Wszystko jest za wasze siano, Jeremy McCray. Co na przyszłość? Czy nadal chcecie robić hip-hop? Jakby hip-hop i nie tylko hip-hop. Jakby po prostu muzyka. Idź z aniołami, chcę kontakty z bogami mieć. Za tobą zejdę do piekła, płomień w oczach pali się. Jak liczny jest skład TK Familia i czy działacie właśnie, czy każdy ma swoją funkcję? Paweł. Cześć, jestem Paweł, robię nam stronę, sklep internetowy i dotrzymuję towarzystwa. Miłoszku, Kosiaro, powiedz co robisz. Ja jestem wodzirejem tego całego zamieszania. Nazywam się Karol, będę grał na gitarze i będę uczestniczył artystycznie w tym całym projekcie i w tym wszystkim, co się Mamy dzieje. tutaj kolejnego członka. Powiedz nam, Mati, co robisz w tym teamie? Prowadzę nasz fanpage na Facebooku, stronę na YouTubie. Wojtek mu właśnie zadzwonił telefon, ale to trudno później odpiszę. Ogólnie ja się zajmuję stroną muzyczną. Razem z moimi dwoma ziomami. Kosiarą i Blochem. Jest jeszcze Filip Wiatrak, klipy sobie z nami robi na przykład. To by było na tyle. Dziękujemy. Trzymajcie się przy montażu, mam nadzieję, że zrobić wersję reżyserską. I wszyscy razem obejrzymy, chillując. Nara.